Serio, muszę jakąś muzyczkę ogarnąć. Żeby grała sobie. Może w weekend lub w tygodniu ogarnę coś. Żeby coś grało. Póki co będę zaczynał powoli. No dobra. Także witam was w streamie z Warframe'a, z aktualizacji żartów. Będę sprawdzał, co tam pododawali, czy jest coś ciekawego w tej grze, żeby coś ogarniać. Nie mówię o tym miksie nory, tylko bardziej mi chodzi o content. Dobra, także zaczynam. Dobra, chwila. W sumie po coś tak przejmuję. Ale dobra. Raz weźmy tak, bo taki fal start był. Dobra. Jest ok. TC32.2 Żarnalua. Starożytne wycie odbija się echem na lua. Kuwa została przelana. Lampy zostały zapalone. A rytuał ciągłości został rozpoczęty. Woruna, nasza 51. Warframe, przybyła. 4 bestie o jednym sercu. Lojalna watacha Woruny, Dynar, Lykat, Raksz i Ulfrun tworzą zabójczą kombinację siły i podstępu. Drusus przedstawi przeszłość Woruny w nowym Lewarianie. Pustka odkrywa stare rany i ożywia zapomniane tajemnice podczas misji na 2 nowych węzłach koniunkcji przetrwania na Lua, dostępnych dla graczy, którzy ukończyli zadanie Wewnętrzna Wojna. Dobrze znany tryb przetrwania z dodatkiem nekramechów i niespodziankami z Tuwiri. Podczas tych koniunkcji przetrwania możecie odkryć nowe pomieszczenie, które nawiązuje do Woruny. Co jeszcze zawiera się w tej aktualizacji? Ulepsz swój arsenał dzięki charakterystycznemu toporowi Woruny, Sarofag oraz karabinowi snajperskiemu Pobierz. Skórka Ksaku Kagura, odrodzona przez pustkę wizja zniszczonego skarbu Orokin dla Ksaku i Lotus Amaga. Dopełnij kolekcję wraz z efemerą objęcia Loch i wieloma dekoracjami. 4 nowe skórki Wojczhel dla Grendela, Frost, Mag i Woruny. Nowa broń Dogmatu, przybyły Plinks i Ferox z Dogmatu i wiele więcej. Żarnalua zawiera także kilka zmian jakości rozgrywki. Odnowa Grendela, najzauroczniejszy z Warframe'ów, został doprawiony. Zmiany Jareli, surferka jeszcze pewnie utrzyma się na desce i wiele więcej. Testy rozgrywki międzyplatformowej. Zestaw osiągnął kolejny krok milowy w rozwoju rozgrywki międzyplatformowej w najnowszej aktualizacji na poprawkach. Wydaniem Żarnalua mamy teraz dostępny test tego rodzaju rozgrywki na wszystkich platformach. Przyzywacie wycie z Lua. Cześć Kmyc. Miło, że wpadłeś. O, napisów nie ma. Trochę słabo. A, jest teraz. Tylko z opóźnieniem. Dostawy procesor?
Wygląda jak z tego operatora miejsce. Konsola. O, przycięło mi. Fajnie. Przez to jest opóźnienie. Dużo rzeczy naraz chyba gra chce przemielić. Jeszcze mi zniżka 75% dali. Muszę coś ogarnąć u siebie. Dobra. Dawno nie grałem. Inbox messages await the operator. I wonder what they say. The inbox has messages for the operator. Crossprint i Readers. Przyjacielu, być może coś się wydarzyło. Być może Darwo podsłucha z załogę Junos Corpus, dyskutującą o ostatnim odkryciu, które wygrzebali na Wenus. Może to była cna skórka Octavia i... Okej. Dobra, to pewnie chodzi o Prime Gaming. Protorze, Ordis pragnie Ci poinformować, że zostało dostrojenie Twojego wyposażenia. Po zakończeniu wielu analiz w obliczeniach stwierdzono konieczność wprowadzenia szeregu poprawek w niektórych posiadanych przez Ciebie przedmiotach. Zakończono wykonanie niezbędnych czynności konserwacyjnych. Wspomniane przedmioty są znowu zdatne do użytku bojowego. Ordis jest świadomy, że ponowne nabranie wprawy w ich używaniu może zająć nieco czasu, aby przyspieszyć i ułatwić ten proces, dołączono do wiadomości szereg przydatnych dla Ciebie przedmiotów. Forma, tylko nie wiem z jakiej okazji ta forma była. Trochę oszołomiony, jeden system dla wszystkich. Teno, trudno uwierzyć w kres moich osiągnięć. Przyznaję, że nawet ja jestem trochę oszołomiony. W wyniku mojej małej ingerencji wymiary nie są po prostu pasowane. Połączyły się, a ściana między nimi runęła z hukiem. Możesz teraz, jeśli zechcesz, udzielać się towarzysko, ingerować i wyruszać z Teno z innych wymiarów egzystencji. Łącznie swobodnie, bądźcie razem jak nigdy dotąd. Cóż za wspaniała okazja, którą zarażowałem ja, Barokitier. Mam nadzieję, że czarujący los znów skrzyżuje ze mną swe ścieżki. Wydaje mi się nawet, teraz, słyszę stukanie kolejnej okazji w moje drzwi, Barokitier. Duży bar jest na Plutonie. No tak. Rescuing Lua and you from the void may be changing this place. The void stirs and shakes Lua to its core, exposing ancient halls long since abandoned. Smelling possible treasure, the Grineer Worm Queen ordered her troops to descend upon these newly exposed halls. They were instantly corrupted by its long-dormant Orican neural sentry. The secrets that lie buried here are yours, not theirs. Infiltrate the Uvarium and Circulus. Survive the corrupted, and we will reclaim those secrets together. Spokojna Lua. Lua odczuła mój dotyk, tak jak ja odczułam jej powrót. Uratowanie Lua i ciebie jest okej. Czyli to, co mówiła. Dobra, Phenmore mam i Glaive. A niech tak będzie. Tutaj dodali nowe do zarządzania arkanami. Moduł statku, że łatwiej arkana zarządzać.
O, przyciąłko, przycinka. Zanurik. Dobra. Zczytałem. To też tutaj w zastosowaniu dodali zmienię atak na inne i będzie tak gadała jako na atak, więc nie ma sensu, ale dodali możliwość zmiany. A, to dodali. No to Samaga, ten wygląd. Na trailerze był pokazany. Też tutaj zmienili kosmodrom, że to właśnie teraz takie zarządzanie. Że taki większy obraz. Nie, tu się świeci, to klęknę. Ale tu nic nie ma. Gdzie to było? Mapa gwiezdna. Dobra, zaraz się odmuli. Dobra. Zobaczę jeszcze co ma Baro i się wezmę za Żernalua. Chyba że będę musiał go jakoś w dziwny sposób aktywować. A po prostu polecę, wrócę na statek i wtedy będę miał możliwość wzięcia zadania. My latest safari in the void has yielded spectacular finds. Dobra, nie używam tego, więc nie potrzebuję. Kolorków też nie potrzebuję. Znaków też za bardzo nie potrzebuję. Plakat mam. Ciasteczkowego kubroła nie potrzebuję. Typową audiencję już ma, nie potrzebuję drugiej. Będą się coś w opcjach zmieniać. Coś mnie laguje. Come back soon. Wrócę niedługo.
Te lagi to raczej są kwestia procesora. Jedyne co mnie tu interesowałoby to rzeźba, formy i umbra forma. I może jeszcze ta skórka. Ale jakoś nie mam parcia na to. Za dużo gier mam do nadrobienia. Do zrobienia. Do kończenia. Więc tylko pewnie fabułę zrobię i zobaczę, czy będę cisnął w tą grę, czy raczej sobie odpuszczę. Ordis is angry. I may require maintenance after all. Dobra, ale jak ten żernał Lua odpalić? Zaraz, wyposażenie. Może nie wyposażenie, tylko... Kurde, co ja miałem... Coś miałem sprawdzić. A, rynek. A, mam schematy do tych broni. Może to. Nie, zostaw serca watachy, o to. Schematu nie mam. Dobra, Jonta. Lua. Perigel. Da, czyli na Lua muszę pójść. Znaczy nie Lua, tylko do Jonty, czyli Zariman. Do Chryzalitu pójść. Z Jontą pogadać. I think you'd have liked me back when I was human. I mean, I hope you would. Very well. Keep your secrets. I suppose you could always come back when you have something. Okej, czyli Plasmatrax z Lua muszę farmić. Aby zdobyć te nowe rzeczy. Czyli widzę, że jest pod print nastawiony content. Fabuły chyba tutaj nie ma. Jest tylko taki trailer, boże, taki wstęp, niby, fabularny i tylko tyle będzie z tej fabuły. Ale jeszcze zobaczymy. Zobaczę, jak to będzie. Muszę się tylko wybrać na Lua. Lua.
No. Koty. Ścieżka stali. Dobra, tu jest koniunkcja przetrwania i to jest pierwszy poziom, czyli te niskie. To pójdę tutaj, zobaczę jak to, z czym się będzie jadło. Mam nadzieję, że będzie się to jadło dobrze. Bo jak nie, to... nie widzę grania dalej. O, uruchom Olar. Pick a card, dreamer. Ooh, the asphyxiation of hearts? Lucky draw. We are being observed. The Worm Queen wishes to gloat. Her troops are no longer her own, but she cares little for that. No dobra. Z tego co patrzę, to większe lagi mam odkąd tej aktualizacji. Te ścinki procesora jakby mam większe niż w poprzednich wersjach. Nie wiem, czy to jest placebo, czy faktycznie coś jest na rzeczy. Kwestia RAMu to nie jest, bo mam dokupiony i zamiast 16 mam 32. The Orican Neural Sentry is attempting to purge you from this place. Stand by for life support. No fajnie, płyska mi zwiększyła siłę. Wtedy... No, nie mam laga. Raczej tej siły pustki nie skorzystałem. Kurde, nie wiem co zrobili z tą grę, że mi tak muli. Z każdą aktualizacją coraz bardziej mi gra ścina. Bo nie pamiętam, żebym miał aż takie ścinki w tej grze. No nie, no co chwilę mam ścinki. Kwestia RAMu na pewno to nie jest, grafiki też nie, procesora jedynie może być. Lub dysku, ale dysku raczej wątpię. Klasyczne, potwierdź. Albo ich silnik ulepszony powoduje problemy.
Może ten sekretny pokój jest, jak się idzie za tym samotnym strażnikiem, nie wiem. Kurde, na serio, nie wiem, co się dzieje z tą grą. W sumie już się w 100% nie wiem, czy... Ach, poza grę mi myszkę dał. Oculists, if they scan you, sentient fighters won't be far behind. The sentient has detected you. Fighters incoming. The sentient has adapted to your damage. Surprise them with something new. Naraz. Muszę odpalić tutaj jedną rzecz. No. 60 klatek blokuje. Zobaczę, jak będzie teraz gra chodziła. The Grenier and Corpus came here in search of treasure, but only found oblivion. They are trespassers here. You are not. The longer you hold out, the deeper I can search. But if you need to leave, extraction is ready. Void signatures, but outside the collective. They are draining your life support, and fast. Eliminate them quickly. Kurde, nie mogę go zaznaczyć. Kurde, jeszcze te lagi. No już się zgubię tego typa. Przez te lagi. Nie, muszę jedną rzecz odpalić. Menedżer zadań. Zweryfikować, co mi tak laguje. Czy procesor, czy co? Ale podejrzewam, że procesor. Wow. 24 GB zużywa mi. Nie wiem co. Procesor jest przeciążony, to wiem. Bardziej mnie interesuje grafika. Przeciwnicy by się przydali, bo mi się tlen kończy powoli.
A, dobra. Poświęcam tlen, żeby on gdzieś się przemieścił. Dziwne, odpaliłem menedżer zadań. Jak na razie gra nie przycina. Więc kurde nie wiem o co chodzi. Jak przy odpaleniu menedżerze zadań gra lepiej chodzi. A jak z użyciem dysku? W ogóle dysk nie jest używany. Nie systemowy trochę. Też nie ma co. To jest też ciekawe. Praktycznie dysku nie używa. Nie ten procesor, czyli kwestia procesora, że jest przeciążony czy coś. Ale jak jest menedżer zadań odpalony, to już nie jest przeciążony ten procesor. Więc no, trochę dziwne. Więc samotny strażnik wygląda trochę jak Dax. Dobra, tlenu potrzebuję. Jeden problem jest taki grania solo, że mi przeciwników się respi. We have only scratched the surface. This place holds many more secrets. These manifestations, they aren't from the neural century. Destroy them. They are drawing from your life support. No, dzięki, że wpadłeś, trzymaj się. Do następnego. Sentient scouts. If they detect you, fighters will soon attack. On gościu chodzi od tlenu do tlenu. Ciekawe. They know you're here. Prepare for sentient fighters.
Dobra, jak to zamknę teraz menedżer zadań. Ciekawe, czy będę miał znowu lagi. No to było dziwne dla mnie, że odpalenie menedżera zadań naprawiło lagi. Ogarnęło. To był mój najdziwniejszy sposób naprawy lagów w Warframe'ie od nie wiadomo ilu lat. Nie wiadomo od kiedy. Pierwszy raz się spotkałem, żeby odpalenie menedżera zadań podczas gry naprawiło problem z lagami w grze. Dobra, dawać mi ten tlen. It's as if the void wants us to find this. Hiding Lua in the void risks the unfathomable. I fear we are seeing the consequences of that risk now. Destroy these voids to the enemies. No, jakąś część za broń zdobyłem. Teraz tylko wytrzymać 5 minut. Z małą ilością wrogów z racji tego, że gram solo. Powinno tutaj być skalowanie, że im mniej graczy, tym wolniej spada procent tego tlenu. Z racji tego, że jest mniej wrogów i mniej szans na tlen. Nie, to jest głupie, bo wygląda tak, jakby się wszyscy zbierali wrogowie wokół tego samotnego tego gościa. Zamiast iść do mnie. Helios, najpierw skanuję, a potem zabiję. Are scanning for targets.
Ale powinno starczyć do 20 minut. Akurat w tą stronę szedłem. Całe szczęście. The sentient is onto you. Look out for troopers. Kurde, ale... Mogli coś ciekawszego dać. Dali filmik, dali niby, że fabuła. A póki co nie widzę tej fabuły. Don't worry, I'll take very good care of Verona. I have just the spot in the kennel for her. Void manifestations, drawn to this cursed place of stolen lives. They will drain your life support unless they are destroyed. The queens have sought out Warframes before, or sought to present them with yours. We cannot let the worm have Verona. Dobra. Czyli wszyscy... Czyli... Wszystko się zaczęło przez nią, że jest żadna Warframe'a. Broń gotowości, no okej. Plasma Trax Lua, mało. Czyli typowo grindowa rzecz. Periglade Corpus, włókna somatyczne. Czyli korpus do Periglade dostałem i nie wiem co jeszcze tak z nagrody gwarantowanej. Relikt na pewno. No i Circulu zostało. 5 minut wytrzymać. Ale tutaj to wezmę na zmienię wyposażenie. Nazariman, czy jak to tam było?
Archon. No, na to wezmę. Dobra. Look at that. More kibble for the drops. Save some for me, puppies. Awoo! Worm Queen. Even as the neural sentry corrupts her best troops, she continues to send more. What is she after? Neural Sentry is attempting to purge you from this place. Stand by for life support. If you have a necromech, this would be an excellent place to deploy it. Nic ciekawego.
for sentient fighters. Już nie ogarniam, o co chodzi z tym samotnym strażnikiem. Nie można go przeskanować. Dobra, czyli Plasma Tracks Lua są gwarantowane nagrodą. Za każdy etap. A Plasma Tracks coś tam jest do pokonania jego. No i co, i będzie coś ciekawego, czy tylko tyle, że trzeba grindować sobie, żeby dostać tą wolunę i tyle. I jedynie dodali historię w tym Walerianie, czy jak to tam. Trzeba by przejdę do Leveriana jeszcze zobaczyć, coś tam ciekawego będzie. Enjoy, and please leave something in the little box over there. You're making waves, dreamers. I can feel it. Drusus Leverian, welcome. Ej, nie chciałem z Leveriana wyjść, tylko chciałem spauzować. Impressive, isn't she? The relentless hunting shadow of the Knight of Naga Drums. The last thing many an Orokin lord ever saw. Varuna, she-wolf incarnadine. The heart of the pack, hunter of godprey. We remember her as a primal horror, the pitiless devourer, stalking burning cities of white and gold, slavering for godflesh. This was not always so. Once, Varuna was the obedient guardian of the Circulus, the holiest of Yuvan temples, upon none other than veiled Lua. Like a loyal beast, Varuna would roam Lua with her 4 steel-maned wolves, the stealthy Dinar, invigorating Raksh, the stalwart Lycath, and the fierce Ulfron. But what they were sworn to guard was perverse, wrong. In a ceremony reeking of Kuva,
the Orokin candidate would force their consciousness into the new chosen body, the Yuvan, consigning the mind of the hapless former owner to oblivion. They call this life-extending process continuity. Executor Tuval was one of the ruling seven and head of the Yuvan clerisy, high-ranking officiators who enacted the hideous ritual, all of whom were now all dead, torn apart, all save for Tuval, now a man pursued. He abandons his family to that night of horrors, his friends to the flames, and whips his slaves to ferry his decrepit, dying body to his personal ship. Destination? Void-locked Lua. Purpose? To initiate one final ceremony. To trade one last body, one last life for his own, before the Empire burned. To slip the noose and escape the relentless hunting shadow that had, one by one, in just one night, found and eviscerated every last one of his clerisy peers. The shadow that had once protected them. I never liked Tuval. What followed made me loathe him even more. Here is Dinar, the Shadowed. He gave Varuna the gift of stealth, that she might only take by surprise, but never be taken. Let us speak of what made the Circulus special. The first Void Conjunction. It came suddenly, steeping Lua in malevolent, lashing void stuff. Within the moonplasm, thoughts took horrifying physical forms. Images dredged up from childhood nightmares or adult neuroses were abruptly tangible and real. Madness overtook many. It was to this place, the Circulus, that Tuval fled. Through a void tormented by an extremely unusual conjunction. Thrashing eddies, violent currents, and the appearance of horrifying beasts never seen before or since. It was as if, some have noted, the fabric of the universe echoed the upheaval, tearing apart the fabric of the origin system. Coincidence? I have lived too long to believe so, but can provide no explanation greater than that. Hoping against hope that the void would keep the shadow that stalked him from picking up his trail, Tuval touched down upon the powdery skin of sacred Lua. What Tuval lacked in loyalty, he made up for with rat cunning. He should have known better. It is unclear precisely why Lua is a site of very special void conjunctions, but enacting continuity within the Circulus and Uvarium thereupon guaranteed a safe and strong transition, so long as certain rituals were correctly observed. A privilege reserved only for the Seven themselves. Imagine the scene as the innocent Yuvan would have witnessed it, the vivid insanity of it all. The appointed soprana, bridging the gap between worlds with her song. The Orokin executor, shrilling the ritual words. The bone-white void creeping in on all fronts. The Kuva, steaming scarlet in its glass bowl. And the imposing wolf giant, Varuna, pacing the perimeter. 4 loyal wolves at her side. This wolf you see here is Raksh, the defender, Varuna's own loyal guardian, as she protected her Orokin overlord from whatever madnesses the void conjunction would bring, of which there were many. And on that night, Tuval,
had no such guardian. Quite the opposite. Now, Tuval would need flesh into which he could pass, but the shipments of fresh young bodies from across the system were no more. Tuval, we will see, had laid a dark contingency. Rat cunning, as I said. The third of Varuna's wolves, Lycath, the stalwart brother, the provider, and soul of the pack. We know that Varuna and her wolves had served right after right. She had watched the mists and savagely destroyed anything that menaced the ceremony, flanked by Lycath's fury. The Yuvan ceremony, continuity as they called it, was an obscenity. The Orokin elite, aged and foul, would slouch and leer as the Yuvan, young men and women, cultivated on Red Mars and worlds beyond for this dire purpose, were paraded before them. They would make their choice, conduct the ritual, and then, well, that young life would be gone. And when those eyes opened once more, it would be their murderer looking out from behind them. Is it any wonder Varuna, freed from the leash of loyalty, was so intent upon making a meal of the Yuvan clerisy? I think not. Let's get to dessert, shall we? Behold, Ulfram the Fierce, the most formidable of Varuna's sept. Executor Tuval scrambled to set up the ritual room. This time, the ceremony was different. Instead of a soprana, there was a mere mandachord playing automated notes. And instead of the prepared Yuvan, there was a most unusual cryopod containing a young child sleeping peacefully. The aforementioned contingency. In Tuval's hands, so it is said, were an artifact and a codex belonging to none other than Albrecht Entrati himself, father of void travel, and a man who had sacrificed his sanity to it. Tuval opened the book to pages strange and profane. We know this, having retrieved it from the site much later. It is my belief that Tuval intended to protect himself from the horrors the void would unleash, using what amounted to a madman's grimoire. A desperate act indeed. I like to imagine that as he parted his withered lips to begin the ceremony, to call down the void, that was the moment he heard Ulfran's ravening howl. From void signatures, evidence at the site, and what recording technology survived that once-in-a-lifetime void conjunction, I infer the following. Forgive an old man some dramatic license. The kuva was poured, the lamps were lit, and the ritual of continuity began. As Tuval intoned the barbarous versicles of continuity, a horde, the breadth of which had never before been seen at such a ceremony, massed in the gathering void. Things with two heads or none,
lopsided, broken-horned, perhaps drawing their being from Tuval himself, as if expressions of his vice. At this moment, I believe Varuna and her pack attacked, hoping to end the ceremony before it began. No such luck. The circle's site was later found to be treacherous with the remnants of slain abominations. Varuna and her wolves tore into the manifestations, rending with axe and fang, while Tuval droned on, panicked. The pack hacked and tore their way through the throng toward him. Why was Tuval not the first to fall? I cannot answer. Perhaps Albrecht's work had something to it, or perhaps those beasts simply understood that this wretched old man was the only thing keeping the door open for them. Tremors shook the surface of Lua, and a great cry rang out, like that of a mother crying for her children. Tuval sweated. The kuva trembled in its bowl. Varuna was relentless, demons falling to blade and fang. But it was not enough. The hordes of the void are without number, and this one, if hell has a hell, then those monsters knew it well. Gentle-eyed Raksh was the first to fall to scything blades. They killed Lycath next, then Dinar, and Ulfrun last of all. Varuna had howled many times before, in hunger, in anger, and in triumph. But now, for the first time, she howled in grief. Spoko, ale powierzchnią Lua powinny być, a nie Lui. Chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc zyskał błąd tłumaczenia. Varuna trod and swung without relent toward the circle, carrying by their silver scruffs the severed heads of her fallen, beloved wolves, severed from their dead bodies by her own hand. With one last ululating cry, Tuval's ritual reached its peak. Within the crypod, the child's eyelids fluttered, and Varuna staggered. In what scratchy stills survived in void-corrupted data masses, what I saw between child and Warframe was recognition. Tuval took some meager scrap of courage from this delay and reached for the bowl of Kuva, now boiling and steaming with weird energies. Varuna struck him aside and seized the energized Kuva, not for herself, but for her wolves. Holding it high, she doused herself and her slain packmates with it. Embraced by the seething crimson glow, connective tissue propagated. Sinew reached for bone, and within that marriage of occultism and science, she and her beloved wolves became one. Her brethren lived again in her. Varuna was now and evermore the heart of the pack. Cheated of his continuity, Tuval turned to flee. But his former warden was having none of it. Those who came after found nothing but gnawed bones, some of them unusually long, twisted within shreds of white gold raiments. Good. I did salvage one final image from those void-corrupted data masses, however. That of Varuna herself, striding back toward her craft.
the child cradled in her arms. Curious. No dobra, ciekawe, ciekawe, ale gdzie jest tu karta Prex? From void signatures, evidence at the site, Dobra, and tu what nie ma. recording technology survived that once in a lifetime void conjunction. Varuna trod and swung without relent toward the circle, carrying by their silver scruffs the severed heads of her fallen, beloved wolves, severed from their dead bodies by her own hand. With one last ululating cry, Tuval's ritual reached its peak. Within the crypod, the child's eyelids fluttered, and Varuna staggered. In what scratchy stills survived in void corrupted data masses, what I saw between child and Warframe was recognition. Tuval took some meager scrap of courage from this delay O, jakiś film. and reached for... A, chyba ten, co oglądałem. Okej. No, no. I insist. You first. If you insist. How kind. How very kind. Kind. You must be thinking of my sister. Where is the fair lady then? Should we deal her in? Well, she sort of lost her head the last we played. Oh? How scandalous. My queen! The track grow restless. Where are we to hunt? To Lua. Dobra, obejrzałem film, bo myślałem, że tutaj jest coś do zabrania. Kurde, gdzie jest ta karta Prex? O! Mogę to obkręcić? Varuna trod and swung without relent toward the circle, carrying by their silver scruffs Coś the tu jest z severed heads kodem. of her fallen, beloved wolves. Varuna trod and swung without relent toward the circle, carrying by their silver scruffs. Varuna trod and swung without relent toward the circle, carrying by their silver scruffs the severed heads of her fallen, beloved wolves, severed No i from nie wiem, their co to dead zmieniło. bodies by her own hand. With one last ululating cry, Tuval's ritual reached its peak. Within the crypod,
the child's eyelids fluttered, and Varuna staggered. In what scratchy stills survived in void corrupted data masses, what I saw between child and Warframe was recognition. Które nie wiem. Tuval took some meager scrap of courage from this delay and reached for the bowl of Kuva, now boiling and steaming with weird energies. Varuna struck him aside and seized the energized Kuva. Dobra. Patrzę, co to jest na pierwszą ten. Jak to wygląda i staruje granie w tą grę. Widzę, coraz gorszy content dodają. Antenna must be a master of all their weapons. Prove yourself with your primary weapon. I believe you can handle more. Okej, w operatora się nie mogę zmienić. Mogę się podleczyć. Skilli też nie mogę używać. To będzie trochę słabe. Excellent. Continue. Mam mało życia. A, okej. A formidable performance. This test is now complete. Czyli pierwszą legendę mógłbym bić. Job well executed. Dostać legendarny rdzeń. A jakiś booster mam? Nawet nie wiem. Nie wiedziałem, że go mam. Dobra, ale koniec końców widzę, że nic ciekawego nie wprowadzili. Dali hype. Tylko tyle. Ja sobie biegłości mam. Tam. Dobra. To by było na tyle, jeśli chodzi o Warframe'a. Widzę, że to, co dodali, bardziej przemawiają dla mnie za tym, żeby jednak odpuścić sobie tą grę, bo za bardzo idzie w grind ta gra. Aniżeli w to, co na początku było nastawione typu mało grindu, a dobra zabawa. I fajne granie ze znajomymi.
I content, który był ciekawy. Historia w ogóle. Z takich większych aktualizacji. A teraz te większe aktualizacje są pod grind robione, aniżeli pod fabułę. Ciekawą mi w ogóle. Tak jak ta Woruna. Zamiast przedstawić jakoś fabularnie tą Worunę, czy coś, to puścili filmik. Dodali preksa i tyle. I domyślcie sobie się, jak zdobyć Worunę i te inne pierdoły. Dobra, także to było na tyle. Trzymajcie się. I do następnego w kolejnych streamach, ale pewnie już z innych gier. Hej!